serdecznie w kolejnym odcinku Parasofy. Tym razem moim i Państwa gościem jest Kinga Masztalerz. Cześć Kinga. Witam, dzień dobry, cześć. Powiedz tylko naszym widzom, którą masz godzinę obecnie. Obecnie jest godzina 10 rano. Okej, u mnie jest Czyli mam akurat... dokładnie 12 godzin Tak, przesunięcia. u mnie jest 22, tak więc za wszystkie lagi i jakieś takie przepraszamy, postaram się to zmontować, żeby było jak najlepiej. Kinga, to zacznijmy od podstawowego pierwszego pytania. Jak zaczęłaś swoją przygodę z lataniem? Moja przygoda z lataniem zaczęła się jakieś 5 lat temu. Uprawiałam wtedy dość namiętnie wspinaczkę sportową, skałkową i tak zwany alpinizm. Całe moje życie było o tym wspinaniu, znaczy jakieś treningi, wakacje, oczywiście znajomi, no siłą rzeczy wszystko się kręciło wokół tego wspinania i któregoś dnia na treningu uszkodziłam sobie łokieć. No i oczywiście był to wielki dramat, bo już miałam jakieś bilety, kupiłam do Tajlandii na 2 miesiące wspinania. No i nie mogłam się wspinać przez powiedzmy pół roku, przez 6 miesięcy. To zaczęłam bardzo dużo biegać i uprawiać jakichś innych sportów, no bo nie mogłam spać po nocach po tym, jak moje ciało było przyzwyczajone do takiej ilości treningu, jaki sobie wtedy fundowałam. No i bieganie jest fajne, no ale trochę nudne i nie zapewnia takiej dawki adrenaliny i też nie zapewnia tego ruchu pionowo do góry, który zawsze jakoś mi się bardzo podobał, takiego poczucia przestrzeni. No i wtedy tak z braku laku, że tak powiem, zapisałam się na kurs paralotniowy. Ja wiedziałam, że paralotniarstwo istnieje, no nigdy, ja pochodzę z Mazur oryginalnie, nigdy tak naprawdę nie miałam żadnej styczności z tym, no ale widziałam kiedyś nad jeziorem Garda, kiedy właśnie pojechałam tam na wspinanie, widziałam, że latają na tych paralotniach. I wtedy sobie jakoś wyobrażałam, że to jest taki emerycki sport dla starszych panów, tak, którzy mają za dużo pieniędzy i może kiedyś, to może być fajne, ale może jak już, nie wiem, kiedyś będę starsza na emeryturze i już nie będę w stanie się wspinać na dobrym poziomie, to może wtedy. No a jak ja niewiele wtedy wiedziałam, no. Bo w momencie, kiedy oderwałam pierwszy raz tyłek od ziemi, nawet nie tyle, to jeszcze nawet nie nazwałam tego lataniem, wiesz, te pierwsze zloty z jakiegoś niziutkiego pagórka, to nawet nie są loty, to są takie powolne spadanie, które trwa 10 sekund, ale już wtedy jakby no, kompletnie złapałam bakcyla i od tego czasu, a w szczególności od czasu, kiedy wykręciłam swoją pierwszą termę w Bassano, kiedy wykręciłam się pierwszy raz do chmury, trochę mnie ta chmura wciągnęła, nie bardzo wiedziałam, co zrobić, jakieś uszy, coś. No i to było jakieś takie w ogóle dla mnie transcendentalne przeżycie, gdzie wylądowałam ze łzami w oczach, mówię, Boże, teraz to już nic nie chcę robić, tylko latać. No i tak się zaczęło. I od tego czasu właściwie nigdy nie zwolniłam, w tym sensie, że zostawiłam jakieś swoje dotychczasowe życie, miałam jakąś dosyć fajną pracę w agencji reklamowej i dosyć przyjemne mieszkanie w Warszawie i tam różne jakieś takie atrakcje. Wszystko to zostawiłam, przeprowadziłam się do Bassano i przez kolejny rok tylko latałam, wydając pieniądze z karty kredytowej generalnie. Grubo. Bo oszczędności skończyły mi się dosyć szybko, nie miałam też za dużo tych oszczędności, w związku z tym tak wiesz, po całości skoczyłam na główkę i wiedziałam, teraz będę latać. No i tak już 5. rok się toczę z tym lataniem. Niesamowite. Kurczę, powiem Ci, nie chce mi się wierzyć w to po prostu, że tak to, wiesz, to brzmi jak... Czekaj, mam ten pieprzony telefon, nie ma przycisku, tylko twarz. Ej, come on. Ej, no patrz, nie mogę tego, dyktafonu, patrz, nic nie robi. O, jest, czekaj, kot jakiś skoczył. Dobra. Kinga, gdzie najczęściej latasz? Bo wiem, że mieszkasz w Nowej Zelandii. Czy ograniczasz się jakby większość swojego roku, załóżmy, roku latającego, latasz w Nowej Zelandii, czy wyjeżdżasz na dłuższe okresy gdzieś za granicę i tam latasz, czy po prostu jakby ta Nowa Zelandia jest takim twoim miejscem poza mieszkaniem, w którym po prostu latasz cały czas? Nowa Zelandia jest teraz domem. Tutaj mam
to jest jedyne miejsce tak naprawdę, w którym mam swoje łóżko i kuchnię pełnowymiarową i łazienkę i też tutaj pracuję. I zarabiam na to latanie z moim partnerem, który jest właśnie oryginalnym Kiwi, nowozelandczykiem. Natomiast spędzam tutaj tylko 6 miesięcy w roku i pozostałe 6 miesięcy głównie spędzam w Europie, w Alpach no i latam. Mieszkam latasz, w to właśnie. kamperze. Mieszkam w kamperze i powiedziałabym, że tak jak gdybyśmy to w procentach liczyli, ile czasu w powietrzu spędzam gdzie, no to większość tego wypadałaby na europejskie lato. Myślę, że to by było jakieś 200-250 godzin w roku. Później jakieś 60 do 80 godzin to jest październik w indyjskich Himalajach. I reszta to jest Nowa Zelandia. W termie może w Nowej Zelandii spędzam może 30, może 50 godzin w roku i pewnie jakieś 50 godzin albo może czasem 100 godzin. Ciężko to policzyć, nawet nigdy tego nie loguję. To byłoby latanie na wybrzeżu. Mam tutaj zaraz przy domu takie piękne klify nad Morzem Tasmańskim. Czarny, wulkaniczny piasek i tasmańskie morze. No bajka, bardzo jest pięknie. Także to jest bardzo fajny taki plac zabaw i miejsce treningowe przy silniejszych wiatrach, przy jakichś precyzyjnych manewrach. To też ma znaczenie dla mnie, jeżeli chodzi o rozwój jako pilota. Natomiast jeżeli chodzi o góry, tu są moją największą miłością, to większość tego przypadałaby na europejskie Alpy. No bo tam przez całe lato, praktycznie od maja do września, nie robię nic innego, tylko sprawdzam prognozę pogody i jeżdżę za tą pogodą na tyle, na ile mogę. Na tyle, na ile pozwala mój wspaniały van, który jest prawie w moim wieku, także też trzeba dać mu czas, żeby dotrzeć w odpowiednie miejsce. Ale jest bardzo klimatyczny twój kamper. Miałem okazję wymienić w nim żarówkę. Tak, to prawda. Bardzo Ci dziękuję za to. To w ogóle Nie ma to jest właśnie sprawy. taki mój styl, że spotkaliśmy się jak gdzieś w środku nocy, zgubiłam Tak. na stacji benzynowej korek do wlewu paliwa, bez światła. Tak, no wiadomo, nie? Tak, bardzo sympatycznie. Bardzo sympatycznie. Miałem okazję poznać twoją mamę, z którą zresztą też miałaś Również. okazję latać. Tak więc petarda. Dla mnie ten temat jest mega rozwojowy i chciałbym cię co nieco podpytać, zanim dojdziemy, zanim przejdziemy przez dalszą część pytań, które przygotowałem dla ciebie, to chciałbym się właśnie zapytać, bo jak już powiedziałaś, że jednak większa część twoich wylatanych godzin jest to Europa i pogoń za pogodą i mieszkanie w kamperze, to chciałem się dowiedzieć, skąd w ogóle pomysł na tego kampera i skąd pomysł na ten sposób na siebie. O, tak bym to jakoś w skrócie nazwał. Jak wyszło, że nagle Ojej, wiesz co, biorę kampera i pół życia spędzam w Europie. To nie był jakiś pomysł, który ja sobie jakoś precyzyjnie zaplanowałam. To tak po prostu wyszło. W tym sensie, że tak jak wspomniałam, przez pierwszy rok mojego latania nie miałam nawet kampera, to takie naprawdę włóczyłam się z tym moim plecakiem, miałam tam jakieś 3 koszulki, parę butów i paralotnie i z grubsza z tym plecakiem się włóczyłam po Europie, a i śpiwór jeszcze miałam również. O. I namiot. Na bogato. Na bogato, dokładnie. Ale wtedy jeszcze nie bardzo wiedziałam, o czym jest lekki sprzęt i wolbiwak i tak dalej, także wszystko to było dosyć ciężkie i nie bardzo to tak, takie to było. Takie było włóczęgostwo, które też wyszło samo z siebie, bo po prostu to był taki okres, kiedy jak odkryłam paralotniarstwo, to paralotniarstwo wylądowało na samym szczycie mojej listy priorytetów i cała reszta musiała się jakoś dostosować. I to był bardzo taki, teraz wydaje mi się, Boże, jak ja to ogarnęłam, ale wtedy wydawało mi się to bardzo naturalne i też bardzo organicznie to wszystko się toczyło. To tak zabrzmi jak jakiś straszny kliszé mem na Instagramie czy Facebooku, że wiesz, jeżeli znajdziesz tam jakąś swoją miłość, to cała reszta wszechświata Paulo się Coelho. dostosuje. Coś tam, nie? Paulo Coelho, dokładnie. Ale wiesz, to
trochę jak na to patrzę teraz z perspektywy, to trochę tak wyszło, że po prostu niespecjalnie myślałam o tym, wiesz, co będę jadła, gdzie będę spała, jak dach nad głową i wiesz, jak w ogóle się tutaj ogarnę, jeżeli chodzi o plan emerytalny i fundusz, nie wiem, zdrowotny, ale ta energia jakoś jakoś mnie toczyła przez życie i spotkałam też bardzo wielu fantastycznych pilotów, na różnych kanapach spałam w różnych ogródkach i innych takich miejscach, Kapliczkach. Również później, to już później mi się zdarzały i kapliczki, i różne inne piękne góry. Natomiast wtedy jeszcze no byłam takim bardzo początkującym pilotem, który po prostu, wiesz, każda minuta czy każda godzina w powietrzu była zupełnie magiczna. I wiedziałam też, że no, na przykład takim Bassano del Grappa to jest fantastyczne miejsce, żeby zacząć, ale jeżeli chcemy się rozwijać, to nie możemy się ograniczać tylko do jednej górki, czy do jednego miejsca i musimy się w różne, to zresztą też jest inna historia, może będziemy o tym jeszcze rozmawiać, o syndrom, intermediate syndrome, jak oni to nazywają, tak, i różne takie rzeczy, moja pierwsza wiosna i różne takie historie. Natomiast wtedy to się wydawało wszystko takie bardzo naturalne, że po prostu no, chcę latać, więc robię wszystko, żeby latać. Później, kiedy już trochę po roku osiadłam i zaczęłam latać jakieś dystanse w różnych miejscach, w różnych takich też wyższych Alpach, no to wiadomo, no nawet najfantastyczniejszą sprawą można się, nawet nie chcę powiedzieć, czy znudzić, ale nasycić, jeżeli nie robisz nic innego niż to przez rok. I doszłam do tego momentu, kiedy już nie każda minuta w powietrzu była zupełnie magiczna, tylko chciałam na różnych poziomach się rozwijać jako pilot, może bardziej świadomie. No i trochę osiągnęłam takie plateau i nie bardzo wiedziałam, co się dalej ma wydarzyć. I wtedy znowu zupełnie, wiesz, no, różne rzeczy muszą się zdarzyć w odpowiednich momentach w naszym życiu, tak? No i wtedy właśnie spotkałam mojego obecnego partnera, to było ponad 3 lata temu znaczy nawet nie latam 5 lat, czy jakieś 4,5 roku będzie, no to tak mniej więcej. To mniej niż ja, krócej niż ja. O kurde. Spotkaliśmy się. A poziom jest po prostu zupełnie Ale gdzie indziej. latam bardzo intensywnie, także wiesz. I spotkaliśmy się na startowisku w Annecy, co było w ogóle dosyć dramatyczną historią, bo wtedy akurat widzieliśmy tego samego dnia Red Bull X Alps przechodził przez Annecy i było straszne zamieszanie na startowisku, widzieliśmy bardzo niedobry wypadek. No i właśnie Chris, mój partner, udzielał pierwszej pomocy i tak jakoś zaczęliśmy się. No i tak jak zaczęliśmy, to mnie koniec końców zabrał do Nowej Zelandii jesienią. Spotkaliśmy się latem, jesienią wylądowałam w tej Nowej Zelandii przez jakieś Chiny i Australię po drodze, no bo jak już jedziesz do Nowej Zelandii z Europy, to wszystko jest po drodze. Kolumbia, wiesz, Malediwy, Chiny, wszystko jest po drodze, bo to jest dokładnie na antypodach. Tak, wszystko jest na rzut beretem. W związku z tym, no, że tak powiem, serce mnie poprowadziło do Nowej Zelandii, a jak tutaj wylądowałam, to naprawdę poczułam się jak w domu bardzo szybko. Tutejsza społeczność mnie bardzo ciepło przyjęła i stałam się częścią tej społeczności paralotniarskiej. No i bardzo odpowiada mi klimat i styl życia i taka spokojna atmosfera, bardzo różna niż Europa, w szczególności niż, nie wiem, no, ja się zawsze śmieję, że włączam wiadomości wieczorne w Polsce i tam tylko po prostu jakaś polityka, jakieś konflikty, jakieś dramaty, wiesz, Tak. a włączam wiadomości w Nowej Zelandii, na przykład pierwszy news dnia to jest spadł śnieg na południowej wyspie, wszystko jest białe i piękne, wiesz, tego typu newsy, tak, więc jakby życie tutaj jest bardzo inne, bardzo, bardzo takie spokojne i bezpieczne i to jest no fajne, to jest radosne. bardzo, bardzo przyjemne, tak. Kinga, twój rekordowy przelot, bo miałem cię zapytać, jaki masz swój taki ulubiony lot, najbardziej taki, do którego wracasz jakby pamięcią, że jak ktoś się ciebie pytał przelot, to właśnie ten przelot masz w głowie. Jaki to przelot? Ja mam kilka ulubionych przelotów, które na różnych etapach mojego życia były bardzo
takie przełomowe, bardzo ważne. Na pewno takim bardzo ważnym przelotem było moje pierwsze 100 kilometrów. Tak naprawdę to było więcej, bo ja wtedy przeleciałam 140 kilometrów. I to była ogólnie pierwsza setka. Te 140 to była pierwsza setka. Tak, ja wtedy po całej zimie w Bassano wylądowałam we Francji po różnych perturbacjach w Saint-Hilaire i wtedy mój rekordowy przelot to był jakiś trójkąt płaski 60 chyba 5 kilometrów, tak? I czułam, że mam już ten jakby i wiedzę i zdolności, że tak powiem, umiejętności na coś więcej, a to się jakoś nie mogło wydarzyć i to się tak przez kilka tygodni, miesięcy takiego intensywnego latania to się jakoś tak kotłowało i trochę mnie zaczęło frustrować, aż w końcu wszystko mi się poskładało ładnie i przeleciałam z Saint-Hilaire do Annecy i prawie wróciłam, nie do końca wróciłam, no ale 140 kilometrów jakby do tego Annecy i z powrotem niemalże, czyli taki trójkąt płaski. Natomiast to było bardzo specjalne, dlatego że tam jest kilka większych dolin do przekroczenia i to nie jest taki oczywisty przelot, jak masz jakieś jedno zbocze, które rezasz w nieskończoność, tak w jedną stronę i w drugą stronę, tylko to był taki dosyć specjalny dla mnie przelot, który wtedy wszystko mi się w końcu poskładało w całość, więc to na pewno było bardzo istotne, a ja wtedy byłam takim rocznym pilotem, także to też wszystko, to, że byłam w stanie to 140 km wciągnąć i też połączyć Saint-Hilaire z Annecy. Ja do dzisiaj bardzo, bardzo lubię, to są chyba moje ulubione przyloty, kiedy jestem w stanie w czasie przylotu cross country przelecieć albo wylądować, albo przelecieć jakoś blisko znanej miejscówki, którą znam z jakichś innych, mniejszych lotów i wtedy mam takie poczucie, zwłaszcza, że zwykle, jeżeli to jest taki dobry dzień... Ja tu nie wystartowałam. Dokładnie, to zwykle jak to jest taki dobry dzień, to przychodzisz do tej miejscówki naprawdę wysoko i widzisz tutaj tych wszystkich lokalnych pilotów, którzy teraz tam myślisz sobie, jestem w takim cross country mode, wiesz. Hej, come on, Dzisiaj jestem super, wiesz, takim, no, to jest bardzo przyjemne, Drugim takim bardzo istotnym dla mnie przylotem było Tour de Mont Blanc, bo to był pierwszy raz, kiedy latałam z Chamonix tak naprawdę i pierwszy raz, kiedy w ogóle wybrałam się w wysokie Alpy. Takie ze śniegiem, lodowcami i tak dalej. I jeszcze oprócz tego, ponieważ kompletnie nie wiedziałam, co robię, nie miałam tego zaplanowanego, po prostu spotkałam jakiegoś znajomego, który akurat tam lata tandemy w Chamonix i mówię, ja to myślę, że może spróbuję polecieć do Annecy dzisiaj z tego Chamonix, a on mówi, co ty, to jest taki dzień, leć w góry. No to ja tak niewiele myśląc, wiesz, w te góry i do Mont Blanc, no już większych gór to nie ma po prostu w Alpach, nie? I ponieważ też nie bardzo wiedziałam, co robię, to zamiast tak jak wszyscy cywilizowani ludzie, jakby 99% pilotów, 100% pilotów, Tour de Mont Blanc lata się, że tak powiem, z lewa do prawa, tak jak wskazówki zegara, no bo jest łatwiej, bo ma to większy sens i też nie trzeba, tam jest Col de Millage i po włoskiej stronie Mont Blanc jest taki dosyć duży lodowiec i jak się ten lodowiec próbuje jakby przelecieć wzdłuż niego i ma to większy sens po prostu, kiedy jest już po południu, kiedy słońce jest z odpowiedniej strony, no po prostu podąża się za słońcem. Ale ponieważ ja nie bardzo wiedziałam, co robię, no to Col de Millage po prostu przeskoczyłam, tak się jakby wturlałam na drugą stronę. I wtedy zobaczyłam, że tam jest ten wielki lodowiec. Czyli jakoś niby wiedziałam, że on istnieje, a jakoś kompletnie tego nie połączyłam, że jak się prześliznę przez ten pas, ojejku, jak to się nazywa? Col, czyli pas, czyli tak, no to wyląduję tam z takim biletem w jedną stronę nad tym wielkim lodowcem. Więc po prostu jak zobaczyłam to morze lodu i zobaczyłam, że już jestem za nisko, żeby tak po prostu się obrócić i wrócić na stronę francuską, no to wtedy poczułam, że to jest zupełnie inna jazda, zupełnie inny typ przelotu niż cokolwiek, co zrobiłam dotychczas. Więc to nie był lot, który pewnie jakby to policzyć po trójkącie, to może było jakieś 50 kilometrów, ale to jest zupełnie magiczny lot, który dla mnie w tym momencie zupełnie otworzył mi oczy na to, że no, tam są takie góry, są takie linie, które można latać na paralotni, jeżeli warunki są odpowiednie. Ale dzisiaj nie są.
No tak, tak, ale że istnieją w górach, w różnych górach, takie linie, o których wcześniej jakoś nie wiedziałam, które może nie są tak oczywiste, a może nie są tak, niekoniecznie są o odległości, o dystansie, ale na pewno są o takich emocjach i o pewnym wskoczeniu w konkretny, znaczy po prostu nie chcesz tam wylądować, na przykład, tak? Latanie nad lodowcami to jest taka typowa historia. Jeżeli lecisz, podążasz wzdłuż długiego lodowca, no to absolutnie nie chcesz nigdzie wylądować, więc zupełnie inny jest poziom takiego zaangażowania w takie loty i to było coś naprawdę bardzo specjalnego dla mnie. Jeszcze wylądowałam w dolinie, bo oczywiście ponieważ leciałam w złą stronę, to nie doleciałam całkiem do oficjalnego lądowiska w Chamonix, tylko wylądowałam kilka kilometrów wcześniej przed jakimś kempingiem, gdzie po prostu ja przyleciałam z 4,5 tysiąca metrów, miałam jakieś, wiesz, kurtki i tak dalej i byłam w takim zupełnie innym świecie po tym locie, nad tymi lodowcami, nad tymi skalistymi turniami, a tu, wiesz, jacyś niemieccy emeryci czytają gazety półnago, wiesz, nad tą rzeką i ja tam wylądowałam w korycie rzeki praktycznie, no bo nie miałam za bardzo innej opcji wtedy w tej dolinie w Chamonix. Utknęłam w wietrze dolinowym, no bo też jeszcze nie bardzo nawet wiedziałam, o czym są wiatry dolinowe, w którą stronę, co, jak. No i pamiętam, to takie w ogóle też magiczne, bo ja tutaj w ogóle chciałabym się z tym podzielić, że tutaj takie niesamowite rzeczy, a tutaj ci Niemcy zna tych gazet przed swoimi kamperami, a ty co tutaj robisz, jak taka kosmitka, wiesz, przed naszym kempingiem. No i na pewno chyba takim trzecim lotem, który bym do tego dołączyła, był zeszłoroczny przelot na południowej wyspie Nowej Zelandii. To była część Volbiwak, który koniec końców zajął mi ponad 2 tygodnie. No i to był drugi dzień. Pierwszy dzień był dosyć się naszarpałam i napłakałam i dosyć to było jakieś emocjonalne na różnych poziomach. To był też pierwszy raz, kiedy byłam sama w takich dosyć pustych, no nowozelandzkie Alpy może nie są jakieś super wysokie, to nie są Himalaje, ale są zdecydowanie bardzo puste, bardzo takie dzikie i sprawiają takie wrażenie, że po prostu, no jeżeli cokolwiek się wydarzy, to po prostu znikąd pomocy, nikt cię nigdy nie znajdzie, może kiedyś jacyś pasterze znajdą cię, wiesz, za dekadę, tak? Takie masz wrażenie dosłownie, kiedy się tam zapuszczasz w tę górę. No i po tej jakiejś takiej przerpaninie pierwszego dnia spędziłam tego pierwszego dnia po jakichś 20 bardzo turbulentnych kilometrach wylądowałam na Zawiecznej, gdzieś tam też, no, popłakałam się jak wylądowałam, bo już byłam taka zawiedziona i tak zestresowana tym lotem, który tak strasznie mnie dużo kosztował. I tak jakoś popatrzyłam wokół, a to ani żywej duszy, ani drogi, ani żadnego domu, nic, wiesz, z tej góry, Koniec nic świata. nie widać w tych dolinach wokół. Koniec świata dosłownie. No i myślę, że przecież jak jutro będzie tak samo, to ja się nigdy stąd nie wydostanę, tylko coraz głębiej się pcham w te góry, coraz bardziej tak na północ, na północny wschód i coraz głębiej w te góry, coraz dalej od cywilizacji. Przecież tutaj jakiś tydzień mi zajmie, żeby się stąd wydostać na piechotę, jeżeli muszę wyjść na piechotę. Ale następnego dnia, no, dzień był bardzo dobry, wszystko mi się poskładało w całość i przeleciałam taką chyba najpiękniejszą linię, jaką można przelecieć w Nowej Zelandii przez całe Otago, przez większość, praktycznie z rejonu Queenstown do najwyższego szczytu, w okolicy najwyższego szczytu Nowej Zelandii, który się nazywa Mount Cook. I tam jest kilka takich dosyć spektakularnych dolin do przekroczenia i też takie to wszystko jest. No, przez zdecydowaną większość czasu nie widzisz ani drogi, ani domu, ani nawet, wiesz, owcy, nie? I to też było dosyć emocjonalne i gdzieś tam jeden z takich przelotów, który właśnie no, zmienił mnie jako pilota na pewno. Czy z tego mieliśmy właśnie okazję oglądać twój film na YouTubie? To była chyba pierwsza część Girl Gone Wild? Girl Gone Wild, tak. A, okej. To chyba właśnie, nakręciłam ten okej, filmik. To jest właśnie link- taki filmik, w którym jest trochę i płakania, i tam różnych Tak, takich bardzo emocji, emocjonalne, wiesz. tak, bardzo Tak, emocjonalne. bardzo emocjonalne, bo też ta wyprawa była taka emocjonalna. I to też jest bardzo ciekawe, bo od tego czasu zdarzyło mi się parę razy być samej w górach, różnych, od europejskich Alp do Himalajów.
I to już jest zupełnie inny mindset, zupełnie inna psychologia, nie wiem jak to powiedzieć, jesteś w zupełnie innym miejscu po prostu mentalnie. To już jest zupełnie inna historia, nie ma jakiegoś płakania i nie wiadomo jakich emocji, po prostu są... To był taki lot. Starasz się podejmować odpowiednie decyzje i tak dalej. Natomiast ten pierwszy raz był naprawdę magiczny na różnych poziomach i niezwykle emocjonalny, bardzo, bardzo istotny dla mnie na pewno. No i nie mówiąc o tym, że pobiłam wtedy swój własny rekord odległości przelotu nowozelandzkiego, właściwie, który wcześniej był jakieś śmieszne 80, tam chyba 4 kilometry. Śmieszne. Przyleciałam wtedy, no jakby, wiesz, no wiedziałam, przeleciałam te 84 kilometry, krążąc tak trochę, wiesz, tam i z powrotem i skończyło się to 2 lata wcześniej, skończyło się to otwartym dystansem 84 km. Nawet nie wiedziałam, że pobiłam jakikolwiek rekord. Dopiero ktoś mi powiedział, a wiesz, tutaj masz rekord kobiecego przelotu Nowozelandii. Ja mówię, o super, ale miałam takie poczucie, że to w ogóle to było jakieś, wiesz, że to było jakieś śmieszne, że ja po prostu nawet nie dotknęłam powierzchni tych gór, że tak bardzo chciałabym polecieć głębiej, tam gdzie naprawdę, tam gdzie naprawdę można dotknąć czegoś innego. Bo to był taki lot, tak sobie przecież, krążyłam wokół i chciałam polecieć dalej, ale ponieważ nie byłam przygotowana, nie patrzyłam na mapy, nie wiedziałam, wiesz, gdzie, co, to wiedziałam, trochę się zgubiłam, potem gdzie zaczęłam wracać i tak dalej, także to jest zupełnie inna historia. Niby to rekord, ale to zupełnie inny lot, zupełnie inny rodzaj zaangażowania. No właśnie o tym rekordzie Także mieliśmy wtedy też chyba okazję przeleciałam 170. przeczytać chyba w Cross Country magazyn. Cross Country Magazine popełniłam też artykuł o tym, kolejny emocjonalny artykuł. Ja bardzo lubię dzielić się emocjami. Widać, wiesz co, no pasja przez taką ciebie. energią. Tak, pasja przez ciebie przemawia, Tak, bo to widać. Koniec końców wierzę, że, znaczy przynajmniej dla mnie, po jakimś czasie, nie pamiętam nawet dokładnie, czy to było 172 km, czy 183. Ale to nie miało jakoś to, super znaczenia, nie? No to oczywiście miało znaczenie. Ale nie najważniejsze. Ale najważniejsze zdecydowanie, to była jakaś część całości, ale tutaj najważniejsze zdecydowanie był poziom zaangażowania, który był konieczny i to, że po tych różnych turbulencjach i emocjonalnych i dosłownych turbulencjach dnia poprzedniego byłam w stanie się przespać w górach, jakieś w ogóle nie miałam wody, bo to tego roku było takie suche strasznie i turbulentne znowu i po prostu, wiesz, następnego dnia po prostu wstać, ocenić warunki i pójść w to. I bez żadnego wsparcia z zewnątrz, bez, wiesz, kogoś, kto ci powie, tak jak zwykle jest ktoś obok, kto jakoś nawzajem się, no wiesz, idziesz na jakąkolwiek górkę, na jakiekolwiek startowisko, zwykle tam ktoś jest i masz jakąś to wskaźnik wiatru, tak, i możesz jakoś to tak, to jest wszystko jakieś takie jakby to tutaj wylądujesz i złapiesz stopa do domu albo zadzwonisz po kolegę, to jest trochę inny świat po prostu w tych, to pierwszy raz poczułam, że po prostu poziom koncentracji i zaangażowania może być zupełnie inny, ale też nagroda na sam koniec i satysfakcja właśnie z przekraczania różnego rodzaju słabości i takich lęków i niepewności i podejmowania takich decyzji, które mają jednak trochę większą wagę w tym sensie, że może na przykład kilka dni ci zajmie, jak wylądujesz w złym miejscu, żeby się wydostać i tak dalej, to złapałam wtedy strasznie bakcyla właśnie bardzo, bardzo, jeżeli chodzi o takie latanie w trochę nietypowych linii i w trochę mniej uczęszczanych górach, tak. To właśnie, bo zaraz już prawie lecimy do tematu jakby ostatnio bardzo gorącego, to właśnie widziałem, że ogólnie nie widzę Ciebie na zawodach typu właśnie ściganie się i tak dalej, ale bardzo dużo Ciebie widzę właśnie w tej dyscyplinie, może trudno nazwać to dyscyplina, ale w tym właśnie biwakowaniu, tak? Wkręciłaś się, widzę, w te biwakowanie. Chyba trzeba to nazwać dyscypliną, bo to jest jednak zupełnie inna tak, ale jakby nie ma zabawa niż latanie typowych zawodów XC, tak? Tak, ale są zupełnie jeszcze zawody inny hike and sprzęt, fly, zupełnie... tak?
które już są Tak, bardziej tak. zbliżone do właśnie do Volbeef tak zwanego, prawda? Tak, Więc, tak, więc tak. jakby jeszcze nie ma dyscypliny stricte zawodniczej w Volbeef, ale już jest już Hike and Fly tak, gdzie zaraz popłyniemy do tematu, który właśnie, tak jak mówiłem, jest gorący ostatnio. Okej. Wkręciłaś się w ten Volbeef, co widać właśnie na twoich filmach, zresztą wszystkich film, o którym rozmawialiśmy przed chwilą z Kingą, jest dostępny poniżej w opisie, tak więc serdecznie zapraszam. Sam też zawsze jak Kinga coś wypuszcza, udostępniam, bo naprawdę warto sobie popatrzeć na te materiały. Są naprawdę... Wiesz co, tych filmów teraz na YouTube jest bardzo dużo. Ja już tak naprawdę 90% z nich nie oglądam, bo zazwyczaj jest to samo. Jest start, lot, lądowanie, jej, super, nie? Ale jakby w twoich filmach widzę zupełnie coś nowego. Zupełnie nowy przekaz. One są bardzo emocjonalne, wiesz, je się fajnie ogląda, ja zazwyczaj już chyba drugi, trzeci film trafiłem twój, jak kładłem się spać, nie? Więc jakby wiesz, odpalam sobie ten filmik, mam chill out, jak już kładę się spać, to wiadomo, mam już taki mentalny chill out i oglądam i po prostu wiesz, marzę o tej sytuacji, tak, żeby znaleźć się na twoim miejscu w danej chwili. To fantastyczne. Tym To dokładnie taki jest mój zamysł, kiedy dzielę się tym. Okej, właśnie. Nie chcę się koniecznie dzielić tym, że przeleciałam dzisiaj ileś tam kilometrów i to był najlepszy przelot dnia i jestem taka super. Chcę się też dzielić tymi różnymi emocjami i samym poczuciem wolności, które można osiągnąć w górach. I wolności, przygody, może niepewności, może jakichś różnego rodzaju wątpliwości, no ale no dlatego to robię tak naprawdę. To jest bo piękne. Koniec końców nikt nie będzie pamiętał za ileś dni czy lat, ile dokładnie tam przeleciałeś kilometrów tego dnia, coś, ale to, co ty sam będziesz pamiętał, to te emocje, które temu towarzyszyły. O właśnie, powiem ci, bardzo że... jakieś... Tak, z tym się bardzo zgodzę. Emocje w filmie przedstawiane są bardzo ważne. U ciebie widać, że one są szczere i właśnie dlatego ja też bardziej swoje latanie kierunkuję na właśnie latanie biwakowe, czy tam w hike and fly. Niestety nie mam na to tyle czasu, ile bym chciał. Zbyt dużo mam obowiązków. Mam czasem poczucie, że paralotniarstwo jako sport i taki fokus paralotniowego świata czy paralotniowej społeczności jest bardzo o kilometrach. Wszyscy śledzą X Contest czy jakieś inne ligi online. Ja tego nie rozumiem, ale okej. Wszyscy się bardzo... Ja mam takie poczucie, że część tego może wynikać z faktu, że to jest tak bardzo zmaskulinizowany sport, tak bardzo męski sport. A mężczyźni są po prostu z natury zdobywcami i to musi być albo o ilości kilometrów, albo o miejscu w zawodach, na podium, albo jak rozmawiam z dziewczynami o lataniu, no nie ma tak wielu damskich pilotów, ale zdarzają się przecież. To zdecydowanie częściej rozmowa stacza właśnie na piękno przyrody, na widoki, na latanie z jakimiś innymi ptakami, na różne takie historie, które nie są mierzalne w kilometrach. Kiedy rozmawiam z mężczyznami, to zdecydowanie bardziej są to techniczne rozmowy. Czy o sprzęcie, czy to właśnie o przelotach mierzonych w kilometrach. Także to może być związane z tym, że po prostu nie ma tak wielu kobiet w naszym sporcie. Niestety. Oczywiście są mężczyźni, którzy latają tylko i wyłącznie dla przyjemności. Są też mężczyźni i większość pilotów, myślę, w różnych... Ja też trochę oczywiście w ten sposób myślę o lataniu. To nie jest tylko... Gdyby to było tylko o pięknych widokach, to bym w nieskończoność latała, nie wiem, szybowcem, nad jedną helikopterem. ładną górą Tak. i w nieskończoność gapiła się na jeden, tam jakiś jeden szczyt, który mi się szczególnie podoba. A to też niekoniecznie zdrówko. A to też niekoniecznie jest mój przypadek. Także wszyscy jakoś balansujemy jedno z drugim. Kilometry też są istotne w tym sensie, że tak jak Ci powiedziałam, jeden z najważniejszych przelotów, moje pierwsze 100 plus kilometrów, bo na różnych etapach
próbujesz na przykład rozwijać się jako pilot i to, że jesteś w stanie przelecieć 100, 200 kilometrów po trójkącie albo coś jeszcze innego, albo pierwsze 50, albo pierwsze 20 kilometrów. Tutaj, gdzie mieszkam, blisko jest taka miejscówka, gdzie jeżeli przeleci się 30 kilometrów, to jest taki przelot dnia i wszyscy są z ciebie bardzo dumni, nie? Ze względu na bardzo niską podstawę i niski teren i lotnisko w blisko. Także to chodzi mi o to, że kilometry mogą mieć znaczenie jako wskaźniki na przykład tego, że rozwijasz się jako pilot, że jesteś w stanie zaplanować i poskładać w całość przelot, który chciałeś zrobić, to jest twoje pierwsze 100 kilometrów. No to jest coś specjalnego i jest to wskaźnik tego, że no nie wiem, jesteś lepszym pilotem niż na przykład rok temu. I to jest oczywiście coś bardzo motywującego i bardzo fajnego. Chodzi mi tylko o to, że skupianie się tylko na tym może być bardzo limitujące i bardzo... Może tak naprawdę przeszkadzać w rozwoju i przeszkadzać nie tylko w rozwoju indywidualnych pilotów, którzy na przykład w nieskończoność latają tę samą linię, która zawsze daje, jak to się ładnie mówi, bo to jest największa ilość kilometrów, którą możesz danego dnia przelecieć, ale no niekoniecznie jest to najbardziej rozwojowa rzecz, prawda, którą można zrobić. No i tyle. No właśnie, wiesz, ja wiem, o czym mówisz, bo moje latanie często jest tak, że jestem z chłopakami, wiesz, no męczą przy tej górce. Ja nie potrafię usiedzieć dłużej w miejscu niż 15-20 minut. Ja mówię tak, kurde, ja wiem, że ja się utrzymam na tej górce i poczekam na ten komin dnia przez 1,5 godziny i wtedy nim polecę. Ja wiem, że jest to do zrobienia, ale jakby muszę coś robić dalej, mieć plan, polecę tam. No, w topie trudno, zdarza się, ale jakby mimo, że na przykład w topie jak wyląduję, to i tak jestem z siebie dumny, że jakby zrobiłem krok dalej, że jednak spróbowałem, okej, wyszło, super, nie wyszło, i tak super, bo jednak zrobiłem ten krok jakby do przodu, nie? No, jakby Okej, to nie o mnie. Słuchaj, wracając... Nie, absolutnie. I to jest dobre podejście, choćby w tym sensie, że jeżeli nie próbujemy nowych rzeczy, jeżeli czasem nie wtopimy, to znaczy, że nigdy nie wyłazimy poza tę swoją znowu z Paula Coelho pewnie, czy kogoś innego, strefę komfortu, tak? Tak. A najbardziej interesujące Jamajka. rzeczy wydarzają się poza strefą komfortu. Nie, no ale prawda jest taka, że jeżeli jest całe grono nawet dobrych przelotowych pilotów, którzy zawsze wracają do samochodu na koniec dnia. A jeżeli zawsze wracasz do samochodu na koniec dnia, jeżeli są całe takie społeczności, czy całe kluby w różnych miejscach na świecie, które jakby trochę cię... No trochę takie lamerskie dla nich jest to, że gdzieś wylądowałeś po drodze, tak? No, trochę, no tak, jak ale to, to jest dobrze, standard. pilot, tyle lat To jest latasz, standard. a gdzieś tam wylądowałaś na jakimś polu. Ale jeżeli nigdy to się nie zdarza, to znaczy, że nigdy tak naprawdę nie próbujesz wykorzystać całego dnia. To znaczy, że tak naprawdę nigdy nie próbujesz zaryzykować czegoś nowego. Jeżeli zawsze wracasz do samochodu, jeżeli zawsze tylko zostajesz na tej swojej jednej górce najwyżej, tak? Jesteś najwyższym pilotem przez 6 godzin, no to jakby wiesz, to fajnie, tylko że niekoniecznie Nie jest to ambicjonalne, no najszybsza, jakby czy tak, najbardziej, wiesz. niekoniecznie, wiesz, ambicjonalnie, różni ludzie mają różne ambicje, na pewno niekoniecznie jest to najlepsza, czy najbardziej efektywna droga do rozwoju, o, może tak, do po prostu nauczenia się czegoś nowego, no bo Uwaga. my wszyscy jednak chcemy Do samorozwoju. do samorozwoju. Wszyscy jednak chyba chcemy być coraz lepsi, no i to może oznaczać różne rzeczy. Tak, no każdy Dla ma tam niektórych to swoje może jakieś... To może być najlepszy pilot w klubie, który liczy 10 członków i wiesz, siadasz potem na piwie ze swoimi ziomami i mówisz, ja przeleciałem dzisiaj 72 km, a ty tylko 70, nie? I wiesz, no jesteś To jest, ja nawet, boss, ja jesteś. kiedyś nawet coś na ten temat na swoim Facebooku napisałem właśnie o tam chyba miara swoich jąder, czy coś takiego, ale to już tam mniejsza o to. Kinga, słuchaj. Ale widzisz, jąder, znowu jesteś o męskości, także No tak, jest no bo coś to jest w tym między jakby- facetami. Między facetami. Faceci mają taką potrzebę rywalizowania, nie? Kinga, twoja najbardziej niebezpieczna sytuacja.
Oczywiście podczas latania, nie mówię, że ci pieszy wyskoczył na pasy. Miałam kilka takich bliskich close calls, tak? Miałam kilka takich bliskich. Moja pierwsza wiosna była niebezpieczna. Była niebezpieczna, bo spędziłam całą zimę w Bassano del Grappa. Latam każdego dnia, jak nie padało, a nawet jak padało, to czasem latałam, coś było kompletnie. Ci lokalni Włosi patrzyli na mnie jak na kompletnego świra. W ogóle, co ty robisz? Co ty robisz tą pogodę? A ja po prostu, wiesz, zlocik, między deszczem, chociaż zlocik. I na koniec tej zimy, takiego latania właśnie w bardzo zimowych, lekkich warunkach, bardzo nisko, no zrobiłam się dosyć efektywna w tym typie latania, tak? I byłam w stanie, wiesz, taki jakiś w jakiś sobotni dzień przelecieć porównywalne przeloty do tych pilotów, którzy tam, najlepszych lokalnych pilotów, którzy, wiesz, latają na miejscówce od 20 lat. No i zaczęłam sobie wyobrażać, że to ja jestem takim już dobrym pilotem, nie? Tak zwany intermediate syndrome, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, średnio zaawansowany, tak, syndrom idioty. I zaczęło mi się wydawać, że już tak, no ogarniam, już taka jestem spoko. No i wtedy przyszła wiosna, wtedy przyszedł kwiecień. I ten kwiecień, praktycznie dwa tygodnie kwietnia obfitowały w różne mniej lub bardziej dramatyczne przygody. Znaczy jakieś lądowanie na jakiejś zawiecznej, bo mnie przewiało, albo jakiś twist na glajcie B, który się nigdy nie powinien wydarzyć, tak? No ale najgorsze, no i wtedy wybrałam się do Szwajcarii, w szwajcarskie Alpy, no żeby zmienić okolice, więc wybrałam się w szwajcarskie Alpy w kwietniu, kiedy cała moja kariera dotychczasowa była o lataniu w Bassano, wiesz, jesienią i zimą. Więc kompletnie nie miałam pojęcia, co robię. No i w Verbier pierwsza rzecz, jaką zrobiłam w tych bardzo wiosennych, mocnych warunkach, było jeszcze bardzo dużo śniegu też w Szwajcarii, no to wylądowałam na drzewie, wylądowałam na jakimś świerku, który, wiesz, 20-metrowym świerku na 2000 metrów, po prostu na takim prawie pionowym zboczu, więc wiszę na tym świerku. Jesus. Wiszę na tym świerku, wiesz, że to robi się ciemno, a ja na tym świerku zadzwoniłam do jakiegoś kolegi, nie do jakiegoś kolegi, do mojego dobrego kolegi, który mieszka w okolicy i on mnie próbował znaleźć, ale przez ten czas oczywiście, wiesz, szwajcarskie rozmowy są strasznie drogie, więc skończyły mi się pieniądze na karcie, już nie mogłam ani odebrać, ani zadzwonić, więc on mnie szuka gdzieś w tym śniegu, a śniegu było bardzo dużo wtedy jeszcze na tych 2000 metrów, więc w końcu zdecydowałam, że zlezę z tego drzewa, bo nie chcę tam spędzić całej nocy, nie? Robi się ciemno. Więc zabrałam tego GPS-a i coś tam i telefon i jeszcze wciągę w kasku, zeszłam z tego drzewa. Na szczęście to był taki świerk, bo niektóre świerki, niektóre odmiany w Alpach mają bardzo gładkie pnie, a ten miał taką drabinę martwych gałęzi, więc zeszłam z tego świerku, zapadłam się natychmiast prawie po pas w taki mokry, wiosenny śnieg. Myślę, Jezu, w ogóle wiesz. No dobra, znaleźliśmy się, on mi ściągnął z tego drzewa. Wróciłam do Bassano. No i myślę sobie, dobra dziewczyno, to teraz naprawdę spokojnie, bo już po tym lądowaniu na Zawiecznej, w jakichś strasznych turbulencjach, prawie na płocie wylądowałam, potem ten twist, potem to drzewo, już naprawdę uspokój się, tak? Więc jakby spokojnie, pierwszego dnia nie lataj, dzisiaj wcale jest dosyć zła prognoza pogody, może się nadbudować, także już nic głupiego nie rób, wychilluj się, tak? No ale ja mieszkałam wtedy, miałam takie małe mieszkanko wynajęte od mojej koleżanki, które miało jedno okno na startowisko, a drugie okno na lądowisko, więc widzę cały poranek tych pilotów, tak, latających. No i po prostu w końcu nie wytrzymałam, zapakowałam się, weszłam na startowisko, zawsze chodziłam na piechotę, co zajęło mi kolejną godzinę i zrobiło się dosyć późno. I ja po całym tym tygodniu czy 10 dniach tych różnych strasznych przygód, po całym bardzo mocnym postanowieniu tego, że jednak może nie wiesz do końca co robisz i musisz się naprawdę wychillować i nie latasz dzisiaj, wiedząc, że prognoza pogody była zła, no wystartowałam, tak, oczywiście. I to się skończyło, dzień był szary i po prostu nie widziałam jak się nadbudowuje. Dzień był cała była taka warstwa jakiegoś takiego stratusa dziwnego i zimą latałam w ciągu takich dni. W takie dni warunki były dosyć
dosyć łagodne, więc nie było żadnego problemu, no ale to było zimą, a nie w kwietniu, nie pod koniec kwietnia. Pod koniec kwietnia poczułam parę kropel deszczu, jakby tego wszystkiego było mało, czuję parę kropel deszczu i mogę wylądować, mam wciąż dość czasu. Po prostu ląduj na zewnątrz, wiesz jak wygląda Bassano, tak? No jest to ogromny płaski teren i tylko to jedno zbocze, więc na zewnątrz, ląduj na polu i łap stopa do domu, nie ma problemu, tak? Ale tak jakoś, co będę stopa łapać, jeszcze mam czas, żeby wrócić, tak? No oczywiście nie miałam tego czasu. No jak ta burza w końcu przyszła, to znalazłam się generalnie w powietrzu w czasie wiosennej burzy i to jest takie miejsce, w którym nigdy nie chcesz się znaleźć. I to, że wtedy nic mi się nie stało, Glajby oczywiście, zaczęło padać, zaczęło strasznie ssać do tej chmury. Ja nie byłam jeszcze efektywnym też pilotem, jeżeli chodzi o szybkie metody Zejścia. schodzenia, o porządną spiralę, tak? Więc jakby łapałam tą spiralę, ale ona była taka trochę badziewna. Teraz jak na to patrzę, to mnie trochę pchało w stronę drzew, więc wtedy, no dobra, to wychodzę, uszy speed, ale uszy speed to mnie pcha do góry, więc znowu spirala i to trwało w nieskończoność. Teraz to oczywiście też wiem, że gdyby coś takiego się wydarzyło nie wydarzy się to, ale gdyby jeszcze mi się kiedykolwiek przydarzyło w takim deszczu, w takich warunkach, to wybierasz sobie drzewo i po prostu lądujesz na tym drzewie i chcesz jak najszybciej znaleźć się na ziemi. Nie chcesz latać w czasie wiosennej burzy, przy silnych podmuchach wiatru, przy ulewie już na tym etapie. Mokre skrzydło, no to fatalna historia. I skrzydło w którymś momencie, już byłam bardzo nisko nad ziemią w końcu, skrzydło w którymś momencie wyszło w spadochronowanie, już było mokre. A ja w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje, pociągnęłam uszy. Na tym mokrym skrzydle, tak? Na tym mokrym skrzydle, które weszło na spadochronowanie. Zabrałam uszy, ono weszło w spadochronowanie. I to też dla tych, którzy może oglądają i nie wiedzą, jeżeli skrzydło jest mokre, jeżeli kiedykolwiek się wydarzy, że zawsze trzeba dać mu jak najwięcej prędkości, czyli najlepiej to żadnych uszu, żadnych mocnego hamowania na hamulcach, tylko speedbar i w długą. Tak, i dzida. No ja oczywiście tego też nie wiedziałam. Generalnie uderzyłam w ziemię tak, że mogłam sobie coś połamać, ale skończyło się tylko na siniakach. Ale wtedy coś się zmieniło w moim życiu, bo tak już po prostu wiesz, no już ulewa, pioruny, wszystko tak. Ja leżę w tej trawie, myślałam, że skrzydło mi pociągnie, bo tak wiało, ale skrzydło już było tak mokre, że zrobiło takie plask na ziemię. Bardzo dzielne skrzydło w ogóle, bardzo to był Atis od Skya, bardzo dzielne skrzydło, tylko to właściwie temu, że to było dobre, łatwe, przewidywalne skrzydło zawdzięczam, że sobie nie zrobiłam krzywdy. I leżę na tej ziemi, myślę sobie, dobra, jestem całkiem mokra, już nawet okulary ściągnęłam, bo już nic nie widziałam od tego deszczu i myślę sobie, no dobra, myślę, że nic nie złamałam, ale ja sobie teraz tak poleżę i przemyślę swoje postępowanie. I myślę, że tak dobre 15 minut sobie tam leżałam w tym deszczu i myślałam, co ty w ogóle robisz, dziewczyno? Bo jeżeli tak dalej pójdzie, to naprawdę się zabijesz. I od tego czasu zaczęłam też latać w inny sposób. Zrozumiałam, jak wielu rzeczy nie wiem, jak wiele jeszcze się trzeba nauczyć i to było zdecydowanie najbardziej niebezpieczne. A później na różnych etapach mojego latania pchałam się w różne wymagające sytuacje, ale nie były to już sytuacje, które były tak o nieświadomym pchaniu się w niebezpieczeństwo, to było jakoś kalkulowanie ryzyka. Nie było to, bo chyba najbardziej, to jest właśnie dlatego ten moment, kiedy już latamy, już kręcimy termę, może już jakieś kilkadziesiąt kilometrów przelecieliśmy, mamy tam, nie wiem, ileś godzin zapasem, wydaje nam się, że już jest spoko, nie? Ale wtedy znajdujemy się w jakichś nowych warunkach, wtedy nagle albo jedziemy w jakieś wyższe góry, albo w jakiś mocniejszy wiatr i nagle okazuje się, że jeszcze bardzo wielu rzeczy nie rozumiemy i to jest bardzo niebezpieczny moment, bo już mi się wydaje, że jestem taka hop do przodu, no a jeszcze nie jestem i bardzo łatwo można się nieświadomie wpakować w duże niebezpieczeństwo. Wtedy też zrozumiałam bardzo istotną rzecz, która mnie prowadzi przez latanie od tego czasu, że jeżeli analizuję coś, co się wydarzyło w czasie lotu, czy lot danego dnia i mam takie wrażenie, że miałam trochę szczęścia, to znaczy, że popełniłam gdzieś bardzo, bardzo poważny błąd. Od tego czasu naprawdę nie chcę mieć szczęścia. Nie chcę być tą szczęściarą, chcę podejmować odpowiednie decyzje. Tak.
dla mnie, do mojego Świadome, poziomu, do świadome warunków, do przede dnia, wszystkim. do topografii terenu i tak dalej. I jeżeli to jest moja decyzja i rozumiem, jakie są zagrożenia, ale no, myślę, że to jest warte, albo myślę, że jest w porządku, jeżeli czuję, że to jest okej, no to jest jedna sprawa, ale jeżeli pakuję się w coś i potem mam wrażenie, dzisiaj to miałam szczęście, no to znaczy, że gdzieś popełniłam poważny błąd i na pewno już nie chcę w ten sposób latać od tego czasu. I życzę Ci, żebyś nie musiała więcej mieć przykrych sytuacji, czy tam niebezpiecznych, ale z tym... Ja tobie również. Życzymy dziękuję. sobie tego wszyscy. Tak, z tym podejściem raczej nic Ci nie grozi. I Kinga, teraz uwaga, tego się nie spodziewałaś. I skąd się wzięła opcja wystąpienia w znanym wszystkim wyścigu Red Bull X Alps? No nie spodziewałam się pytania o X-Alps, absolutnie. Nie. Skąd się wzięła opcja? Powiedz nam to od Znaczy, początku, opcja bo jest tyle pytań. Jest, wiesz, i też wśród znajomych, jak rozmawiamy czy coś, każdy, no ale jak? No jak to? Przecież ona Polka, reprezentuje Nową Zelandię. Wiesz, zauważyłem, że nawet wśród gronie moich najbliższych znajomych związanych z paralotniarstwem, to jakby Kinga, coś kojarzę, ale jakby twoja osoba nie jest za bardzo znana. Wiesz co, no bo nie latam w Polsce i nie, Tak, i nie właśnie. startuję w zawodach. Więc Dokładnie. Dlatego chciałbym, żebyś odpowiedziała na pytanie odnośnie właśnie skąd twoja misja Red Bull X Alps. Od podszewki słucham, dziękuję. Okej. Znaczy, Red Bull X-Alps zawsze, od kiedy usłyszałam pierwszy raz, kiedy byłam zupełnie początkującym pilotem, usłyszałam pierwszy raz, ktoś mi powiedział o tym, że są takie zawody, w których ci atleci przemierzają całe Alpy od Austrii po południe Francji, tylko na piechotę i latając. Ja mówię, co? Ale jak? Jak? Które? W ogóle, wiesz, jak? Ja nie miałam wtedy ani pojęcia o Wolbiwie, ani nie bardzo miałam pojęcia, znaczy chodziłam dużo hike and fly na moje standardowe startowisko, ale miałam 16,5 kg na plecach i nie bardzo jakoś, wiesz, ogarniałam, że można w ogóle zrobić coś takiego. W ogóle, że można pokonać więcej niż ileś kilometrów jednego dnia, potem się wraca do domu, je kolację i wiesz, no i następnego dnia się sprawdza pogodę i się, tak, to jakby... Więc bardzo to pobudziło moją wyobraźnię i bardzo sobie, no bardzo, nawet nie tyle, że marzyłam o tym, bo raczej wydawało mi się to kompletnie nieosiągalne i kompletnie nierealne jako marzenie, bo to musisz być jakimś nadludziem i nie wiadomo, wiesz, musisz być Paulem Wuschelbauerem albo Kriegelem, of course, Kriegelem Mauerem oczywiście no to nie są ludzie, tak? To są jacyś, wiesz, Tytani. profesjonalni atleci, tytani, wiesz, którzy latają w tych górach od dekad i nie wiadomo co. Także śledziłam to dosyć namiętnie i to się jakoś toczyło, ileś tam lat minęło. Ja się zajmowałam swoim rozwojem jako pilot i w którymś momencie jak zaczęłam się sama w górach, jak zaczęłam latać dalej, jak zaczęłam się też sama w górach ogarniać ze swoimi wolbiwakami, no to tak różni znajomi mi zaczęli opowiadać, że powinnaś zaaplikować. I to jakoś tak, wiesz, się wszystko powolutku. Ja mówiłam, nie, to w ogóle ja nie specjalnie lubię zawody, to za dużo presji, ja bardzo lubię być sama w górach z moim plecakiem, to jest zupełnie inna historia. Tu musimy być też świadomi tego, że wolbiwak, samotny czy nie, ale wolbiwak, kiedy wiesz, masz czas i masz też cięższy plecak i żadnego supportu, to jest zupełnie inna historia niż Red Bull X-Alps, absolutnie. Na różnych poziomach. Dynamika tego jest zupełnie inna. I w którymś momencie ja miałam w tym roku
już nie wiem na ile mamy się tutaj wdawać w szczegóły, natomiast na różnych poziomach coś mi nie pozwalało w ogóle przyznać, że chciałabym to zrobić. I myślę, że to, co mi nie pozwalało przyznać, później sobie to uświadomiłam, to było to, że, no, że się zbłaźnię, tak? Że tu ci wszyscy świetni atleci, a ja gdzieś tutaj, wiesz, zostanę wyeliminowana pierwszego dnia i w ogóle, no i co, i tyle przygotowań, wiesz, mam jakichś tutaj kibiców, znajomi myślą, że może coś tego, a ja tutaj w ogóle kompletnie dam plamę na całej linii, podejmę złą decyzję samego, albo gdzieś zbombię pierwszego dnia i będzie po ptokach, tak? I mówię, co za wstyd, nie? Ale później sobie uświadomiłam, że jeżeli to jest główny powód, dla którego nie chcę zaaplikować, no to strasznie lamerski powód. No bo jeżeli strach przed porażką nie pozwala nam spróbować czegoś, no to będziemy żałować zawsze, no. Także nawet jeżeli nie czuję się gotowa, może, czy wtedy się nie czułam gotowa, no to kto się tak naprawdę czuje gotowy, jeżeli robisz coś dużego pierwszy raz? No to nigdy się nie czujesz gotowa. Tak samo jak się wybrałam w południowe Alpy, też dlatego było tam tak dużo płakania w czasie tego Wolbiwaku, o którym rozmawialiśmy. Po prostu nie czułam się gotowa, ale później przeszłam na drugą stronę, wyszłam z tych gór po 2 tygodniach i powiedziałam, no to jednak byłam gotowa. Jednak wszystko się złożyło w całość i jednak byłam gotowa, chociaż nie wiedziałam o tym. No i mniej więcej tak, z takiej, wychodząc z takiego założenia, zaaplikowałam kiedy otworzyli ten czas aplikacji, zaaplikowałam, tak, wysłałam do nich aplikację i też pomyślałam, że jeżeli tam jest, wiesz, doświadczona kapituła ludzi, którzy decydują, czy cię chcą, czy nie, tak? Bo oczywiście jest sporo zgłoszeń świetnych atletów, świetnych pilotów z różnych części świata i z różnym doświadczeniem, więc jeżeli uznają, że nie jestem gotowa, no to spoko, to będę robić coś innego w tym czasie, to nie ma dramatu, tak? A jeżeli uznają, że jestem, no to dlaczego nie, tak? Jeżeli uznają, że mnie chcą w tym X-Alpsie, to dlaczego nie? Wiesz, to byłoby naprawdę, jeżeli jest taka opcja, że mogę wziąć w tym udział, no to głupio było nie skorzystać, że tak powiem. Więc w tej aplikacji pytają cię o bardzo różne rzeczy, poczynając oczywiście od twojego doświadczenia, jeżeli chodzi o latanie przelotowe, latanie w górach. Natomiast nie tak bardzo interesuje ich to, czy twój właśnie personal best jest, wiesz, 100 czy 200 czy 500 kilometrów. Dużo bardziej ich interesują jakieś takie górskie przygody i w szczególności no właśnie takie Wolbiwak samotnie przez jakieś dzikie góry, to jest to, co podejrzewam przeważyło tutaj, że się zostałam zakwalifikowana. No i oczywiście też ma znaczenie to, że jestem kobietą. Nie ma wielu dziewczyn robiących to, co tutaj się robi, więc na pewno jest nam łatwiej. Też z tego względu, że wiedziałam, że i Dominika i Spike aplikowali do X-Alpsa, to był jeden z powodów, dla którego zaznaczyłam flagę nowozelandzką przy swoim nazwisku, bo jak zresztą Paweł Farons powiedział bardzo słusznie, że to jest tak istotna sprawa, że chcą mieć pilotów z całego świata, że 2 dziewczyny z Polski i 3 pilotów z Polski, no to już by nie przeszło, tak? Że to już by było za duże zagęszczenie. Nie było to jakieś, bo wiesz, teorie spiskowe zaraz się znajdą, bo wiesz, nie podobał mi się jeden komentarz mojego znajomego na Facebooku, że coś tam, chyba czytałaś, jak się nie mylę, tam był komentarz jakiś, że jak to nie Polka, jak ona Nową Zelandię reprezentuje, to nie Polka. Wiesz, dla mnie to jest Wiesz co? dosyć płytkie i jakby to nie ma, dla mnie osobiście nie ma żadnego znaczenia, ale też się zacząłem zastanawiać nad tym właśnie dlaczego. Nie miałem Tak, no to okazji jest się Ciebie o kilka- to zapytać, więc teraz mamy Jest jakby kilka odpowiedź. powodów. Różnorodność dla X-Alps jest bardzo istotna i ja też miałam rozmowę już po tym procesie aplikacyjnym na temat mojej narodowości, że no, paszport mam polski, tak? I absolutnie się tego nie wstydzę i jak najbardziej jestem związana z polską kulturą, językiem, mam w Polsce rodzinę, przyjaciół i wiesz, no to nie jest dla mnie żaden konflikt po prostu osobiście. Tak. To nie jest jakaś wojna między Nową Zelandią a Polską, w której musisz się opowiedzieć po odpowiedniej stronie, bo jak nie zostaniesz uznany zdrajcą. A Lincz. trochę tak się poczułam, szczerze mówiąc, bo też przeczytałam kilka, nie wiem czy akurat ten, ale przeczytałam kilka komentarzy
komentarzy, robi siebie z gwiazdę, że gdzieś tam chowasz po szufladach, Polaczek, coś tam, polski paszport, nie coś tam. Ale to są ludzie, którzy mnie nigdy nie spotkali, którzy mnie nie znają, więc jakby, no, gdybym się przejmowała każdą opinią jakichś ludzi, których nie znam, którzy mnie nigdy nie spotkali, no jakby wiesz, no... No, no co mogę powiedzieć? Nie bardzo wiem, co mogę tutaj jakby na to powiedzieć. Natomiast oczywiście też chciałam zaznaczyć, że ogromne znaczenie dla mnie ma to, że teraz mój dom jest w Nowej Zelandii i jeżeli mogę wspomóc swoim udziałem w X-Alps społeczność nowozelandzką, jeżeli chodzi o popularyzację sportu, jeżeli chodzi o bycie częścią tej społeczności, która tak wiele mi dała i tak wiele wsparcia i tak wiele fantastycznego, wiesz, czasu razem z tymi ludźmi spędzam, mam nadzieję, że jeszcze spędzimy mnóstwo pięknych przygód przed nami, no to jakby, wiesz, czuję się w związku z tym, że specjalnie nigdy nie latałam w Polsce, specjalnie no, od kiedy latam nie mieszkam w Polsce, czuję się też ze społecznością, nie mówię, że z krajem jako takim, ale ze społecznością paralotniową czuję się bardziej związana nowozelandzką niż polską, zwłaszcza, że właśnie no, jakby nie wiem, czy zdarzyłoby się coś takiego w przypadku nowozelandzkim, wiesz, mamy nowozelandzkich pilotów latających pod innymi flagami w zawodach, jest kilku i nikt ich nie nazywa, wiesz, zdrajcami, że robią z siebie gwiazdy i nie wiadomo co. Także no jest tutaj jakiś energetyczny dysonans poznawczy, wiesz, między tym, że lubię, jeżeli moje latanie i generalnie moje życie jest otoczone dobrą, pozytywną i wspierającą energią, a nie takim krytykanstwem, że takim właśnie, że... Na taczkach Nie, cię zawsze, że- wywiozą, na taczkach No na przyjedziesz taczkach do mnie Polski. wywiozą Na taczkach wiesz, cię z ludźmi, wywiozą. którzy... Naprawdę z ludźmi, którzy no nigdy się nie spotkaliśmy, bo oczywiście inaczej bym na to patrzyła, na krytykę, gdyby to byli ludzie, którzy mnie znają, którzy to byli jacyś przyjaciele, którzy mówią mi, że robię coś nie tak. I wtedy to jest oczywiście głos, na którym trzeba się pochylić, bo może to jest coś, czego nie widzisz i od tego też mamy przyjaciół, żeby nam różne rzeczy no, naucznili czasem. Ale jeżeli to są ludzie, których nigdy nie spotkałam, których nazwiska nic mi nie mówią, którzy nie wiem nic ani o ich dorobku paralotniarskim, ani żadnym innym, no to jakby Nie, to w ogóle powinno być no. poza tematem. W ogóle nawet tego tematu nie powinniśmy poruszać, ja go poruszyłem. Ale poruszyliśmy w porządku. Ja też rozumiem oczywiście to, że to może wzbudzać pytania. Pytania, Ale wzbudza tak, tylko chyba bardziej wyłącznie- pytania Ale niż może negatywne ale wzbudza emocje. tylko i wyłącznie kontrowersje w Polsce. Nie wzbudza kontrowersji wśród moich przyjaciół czy jakichkolwiek osób gdziekolwiek indziej. Także widać, że to nie jest taka wielka sprawa. Bo my dla jesteśmy innych. dumni, że Ale mamy jest na to- przykład Polaka. Ale jest to wielka wiesz. sprawa, jeżeli chodzi o orzeł na piersi i Tak. duma z byciem Polakiem. Może wystarczy już z tą polityką. No to teraz mi powiedz, jak się przygotowujesz do tego X-Alpsa, bo to już w przyszłym roku, to już za pół roku. No, z hakiem. No, tak, zresztą 7 miesięcy powiedzmy, czy 6. Jak się przygotowuję, no to oczywiście tam są powiedzmy trzy elementy tego przygotowywania. Pierwszy to jest trening fizyczny, zdecydowanie, no bo jednak trzeba przez te góry zasuwać przez ileś dni. Więc trening fizyczny to jest tak na pewno najbardziej czasochłonna i taka najcięższa sprawa, jeżeli chodzi o czas i wysiłek. Natomiast to jest stosunkowo łatwe. To jest ciężkie, ale łatwe, tak? Więc nie ma tam żadnej wielkiej. Ja trenuję już od kilku lat i też trenuję, jeżeli chodzi o moje wyprawy wolbiwowe. I rozumiem, co moje ciało lubi i jak się najlepiej przygotowuje. Ja muszę też trochę nabrać masy, ale to akurat jestem w Nowej Zelandii, głównie się żywię nowozelandzką wołowiną, także to myślę nie będzie problem. Teraz jestem w takiej formie, w jakiej powinnam być na tym etapie, czyli w dosyć złej. Ale to jest wszystko w porządku, bo ja nie mam być teraz w super formie, mam być w super formie w czerwcu, dokładnie. Tam oczywiście logistycznie to jest pewien problem z tym, że przez cały maj i pół czerwca mieszkam w Europie, w Wanie, co jest fajne, jeżeli chodzi o rekonesans trasy, która zostanie okłożona pewnie w lutym, ale nie jest takie dobre, jeżeli chodzi o reżim treningowy i odpowiednie żywienie, nie? Ale to będziemy musieli to jakoś jeszcze rozwiązać. Druga sprawa to jest trening, to jest trening fizyczny. Druga sprawa to jest logistyka.
Nie wiem jeszcze, na jakim będę skrzydle, nie wiem jeszcze, w jakiej będę uprzęży, także to jest wszystko w trakcie. Na pewno chciałabym być na trzyliniowcu, nie myślę absolutnie o Dwurzędówce. Mhm. o dwurzędówce. Tak się tak nazywa ładnie, dwurzędowe i trzyrzędowe, tak. No i co? No i nic, no i też zobaczymy, co jeszcze No będziesz musiała się też pojawią wlatać jeszcze. w ten sprzęt, prawda? No bo jak No dokładnie, zadecydujesz, więc to że musi będzie być to odpowiednio wcześniej. takie, a nie takie. To musi mi się Ale zdarzyć bardziej odpowiednio wcześniej. celujesz w B czy C, D? No bardziej celuję w D skrzydło, tak. Latałam B. na tej klasie skrzydło oczywiście lekkie, D skrzydło trzyrzędowe. Latałam na tej klasie skrzydła przez cały poprzedni rok. Bardzo jestem szczęśliwa z tym skrzydłem. Nie było żadnych dramatów. Może A nie cóż mieliśmy to za z tego skrzydło? na czym latałam, to był Climber P. To się nazywa z Ogniwiuka. Tak, to skrzydło. No ma to jest dosyć specjalne skrzydło. Ja byłam przyzwyczajona po lataniu, po wielu godzinach wylatanych na Articupę. Byłam przyzwyczajona do Niviuka, więc jako pierwsze D wybrałam tego Climbera. No i to było dobre skrzydło, ale też nie jestem do niego jakoś bardzo przywiązana. Także zobaczymy jeszcze, co się wydarzy. Ono ma, no już nieważne, szczegóły techniczne tego skrzydła może nie są w tej chwili takie istotne. Natomiast wszystkie skrzydła D, które można sobie wziąć z półki, że tak powiem, różnych marek, one są nieco za duże dla mnie, jeżeli chodzi o moją masę i lekki sprzęt. One są dobre, bardzo dobre, jeżeli chodzi o mnie i sprzęt biwakowy. Wtedy jest idealnie, ale w takim, wiesz, tutaj mam 20 kg na plecach, a tutaj mam 7, powiedzmy, tak? Czy 8, więc to robi różnicę i no nie bardzo sobie wyobrażam 10 litrów wody, czy 10 litrów kamieni, czy ziemi za każdym to już lepiej razem. ta woda, to Także, już lepiej ta woda. tak, no ale też wodę trzeba nosić, nie zawsze swój support. To jest dość logistycznie, jest to bardzo ograniczające. Balast, zdarza mi się latać z balastem w różnych sytuacjach, ale to oczywiście jest bardzo ograniczające. Jeżeli można byłoby latać bez balastu, to zawsze lepiej. Także to jest inna sprawa, którą musimy rozwiązać. No ale wszyscy mniejsi piloci mają taki problem. Wydaje mi się, że Dominika jest wyższa ode mnie, więc myślę, że też jest cięższa. Może jej będzie łatwiej znaleźć odpowiednie skrzydło, natomiast no generalnie to jest odwieczny problem lżejszych pilotów, że jakby rozmiar to jest jakaś historia. Też te skrzydła małe nie latają tak dobrze, są bardziej nerwowe, często mają wyższe homologacje niż skrzydła większe i tak dalej. Także to jest sprawa taka logistyczna. No i trzecią sprawą oczywiście jest na to, na ile można się przygotować, jeżeli chodzi o psychologię całego wydarzenia, bo to jest oczywiście, no to jest największa impreza paralotniowa, nie tylko hike and fly, paralotniowa, największa impreza paralotniowa, jeżeli chodzi o media i całą tą maszynę i też ile osób to śledzi. Nawet superfinał nie jest w żaden sposób tak popularny wśród zwykłych, powiedzmy, pilotów, tak, nas wszystkich, jak X-Alps, który śledzą nawet ludzie, którzy nie latają, ale Tak, zgadzam się z tym. Których interesuje przygoda i adrenalina, i wysiłek, i sporty wytrzymałościowe. Także tu oczywiście jedną sprawą jest to, jak ogromne nakłady Red Bull i inni sponsorzy w to wszystko wkładają, ale też wynika z tego, że bez przerwy ktoś na ciebie patrzy. I nie tylko to jest live tracking, gdzie ileś tam setek czy tysięcy osób śledzi każdy twój ruch. A tu zbombiłeś akurat, cholera. ale też, no wiesz, tu sobie spokojnie latasz, masz jakąś trudną decyzję do podjęcia, tu ci helikopter nad głową krąży i tam cię, wiesz, kręcą z każdej strony. Nie mówiąc o tym, że masz tych wszystkich znanych pilotów podejmujących takie, a nie inne decyzje i
z ogromnym doświadczeniem gdzieś przed sobą czy wokół siebie i gdzieś próbujesz wycyrklować to, co ty czujesz, to, co może ktoś ci mówi, to, co oni robią, to, co inni robią i gdzieś, wiesz, to wszystko jakoś połączyć, jeszcze nie oszaleć przy tym, także to jest mentalnie bardzo, bardzo bardzo interesujące wyzwanie i to jest właściwie jeden z głównych powodów, dla których zaaplikowałam do X-Alpsa, dlatego że bardzo jestem ciekawa, jak jestem w stanie sobie z tą presją poradzić i czy jestem w stanie znaleźć tu swoją banieczkę i podejmować takie decyzje, jakie podejmowałabym normalnie, powiedzmy, bez tej całej presji, kiedy po prostu, wiesz, jesteś w górach i cieszysz się tym, że możesz pokonywać kilometry przez jakieś góry i doliny, nie? A tutaj jest jeszcze dużo innych takich, wiesz, przeszkadzajek w okolicy, nie? Także te 3 elementy, no. Czyli rozumiem, czujesz się gotowa psychicznie. Myślę, że będę gotowa w czerwcu. No skoro A z aplikowałaś, drugiej strony- to już musiałaś z drugiej psychicznie strony- czuć się gotowa. A z drugiej strony, wiesz, no to tak jak wspomniałam, to jak marzymy o czymś dużym, to jakby chyba zawsze można znaleźć jakąś wymówkę co do tego, że nie jesteś jeszcze gotowy. I można to odkładać w nieskończoność, no bo ciężko jest, to trzeba być naprawdę bardzo pewnym siebie, może nawet zbyt pewnym siebie, żeby pomyśleć o takim wyzwaniu, kiedy się nigdy nie zrobiło czegoś podobnego kalibru i powiedzieć, tak, spoko, jestem gotowy, nie? No nie wiem, no wiesz, myślę, że tak samo jak ja mam różne wątpliwości, to jak się ogarnę, tak samo myślę, że wszyscy zawodnicy, zwłaszcza ci, którzy nie są Kriegel Mauerem, myślę, że wszyscy mają jakieś różne wątpliwości tego, czy naprawdę jesteśmy gotowi, nie? W tym roku. Zobaczymy. Myślę, że spora część naszych widzów załapie klimat, który tutaj przekazujesz w tym wywiadzie. Ach, Kinga, bardzo dziękuję Ci za wywiad. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać i dodać jeszcze parę smaczków związanych i z Twoją osobą, i z Twoim lataniem, i z Twoim sposobem na życie, i z całym tym X-Alpsem. Bardzo Ci dziękuję za wywiad. Ja Ci również dziękuję za zaproszenie na Ach. tę zdalną parasofę. Zdalna parasofa, tak. Ja tam wprawdzie siedzę na fotelu, Ty tam masz sofę, więc można mieć takie, wiesz... No tak, ja się przygotowałam odpowiednio, że parasofa, więc... Tak, a u mnie to Ja mam swoją sofę. jest łóżko w tle i fotel, na którym siedzę, tak więc jest parasofa, ale u Ciebie. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Zachęcam wszystkich do komentowania. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się coś nagrać przed samym X-Alpsem. Chciałbym nagrać z Tobą taki krótki odcinek. Czy już jesteś, wiesz, tak całkowicie gotowa? Jak przeżywałaś te przygotowania i chciałbym zrobić... Wtedy też będę wiedzieć, na czym będę latać. Tak, dokładnie. Jeżeli będzie okazja zrobić taką krótką serię z Tobą, to będę w niebo wzięty. Nie musi to być koniecznie X-Alps, ale jakby co zrobiłaś przez ostatnie tam pół roku, gdzie byłaś w pięknych miejscach, gdzie na drzewie spędziłaś 3 dni. Oby nie, ale wiesz do czego zmierzam. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiam serdecznie naszych widzów. Ja również pozdrawiam serdecznie całą społeczność. Pozdrawiamy, życzymy miłego dnia, wieczoru i wszystkiego dobrego. Cześć!